dzisiejszym fascynującym odcinku będziemy naprawiać drona. To znaczy chyba będziemy naprawiać drona, bo kupiłem go na OLX i nie rozpakowałem go od 2 tygodni, bo nagrywałem poprzedni materiał, więc mam karton, który przyjechał do mnie w taki sposób. Nie otwierałem jego, więc będziemy teraz go otwierać i zobaczymy, czy po pierwsze będzie materiał, czy tam będzie w środku też dron. To jaki dron, to za chwilę wam pokażę. To nie jest, to tak przyjechało, to jakby to nie jest moja robota. Nie widziałem jeszcze co jest w środku, więc miejmy nadzieję, że będzie tam to, co zamawiałem. Paczka jest duża i tak wygląda trochę inaczej niż miał być to dron, a dlatego, że ten dron powinien przyjechać w specjalnej walizce zabezpieczającej z wszystkimi peryferiami, akcesoriami, tam jak zwał, tak zwał, więc zobaczymy. Dron w opisie, albo dobra, sprawdźmy w ogóle, czy to jest dron. Dobra, jest nieźle. Karton zostaje pusty. Wygląda jak walizka? Wygląda, nie? Ale dajcie mi chwilę, bo muszę ją rozpakować, więc nie chciałbym teraz chaotycznie ciąć skalpelkiem i uszkadzać tej walizki. Za chwilę wracam. No i dobra. Rozpakowałem, znaczy odfoliowałem właściwie paczuszkę i wygląda to na razie na tą chwilę bardzo przyzwoicie. Patrzcie, jaka ładna walizka. Duża, to już mówi o tym, jaki może to być dron. Bardzo fajna walizka, w jednym miejscu troszeczkę tutaj uszkodzona, może brudna właściwie. A tak naprawdę jak nówka, nieporysowana, świetna. I za chwilę wam powiem w ogóle tak. Ja go kupiłem za, jeśli dobrze pamiętam, chyba 400 zł. Czyli tak, dron z pełnym akcesorium, czyli z kontrolerem, sam dron, zaraz zobaczymy, czy jest tutaj w środku. Ładowarka, bateria, nie pamiętam, jedna chyba. I to pudełko, tak? O, tutaj leciutko jest uszkodzone, nieważne. Nagrywam akurat. Wiem. Chcesz się przywitać? To może się przywitaj. To chodź, powiedz. Cześć. Cześć. Ja to się nagrywa, więc wiesz, to może. Mój syn Hubert. Tak? Tak. Kibicujesz tacie? Tak. Będziemy nagrywać materiały fajne? Tak. A właśnie rozpakowałem drona. Chcesz go zobaczyć? Zobacz, jaki fajny ma to. Taką fajną walizkę ma. O, to Właśnie fajnie. mówię, no. Sama walizka ładna, nie? Także Nawet no. pokazany dron. No, nawet pokazany dron, tak. Ale już się nie przeszkadza. Dobra. Nagrywane. No okej, to dziękuję. I wracając, trzeba otworzyć tą walizkę i zobaczyć coś w środku. Dajcie mi chwilę. Co w środku? Pokaż kotku, co masz w środku. Komisyjnie. Coś tu jest. Już sprawdzamy co. Ja widzę jakieś kabelki. Takie luzem po prostu. No ale tutaj jaka historia w ogóle drona? Dron znaczy tak, przygoda upadku, po upadku którego dron przestał łączyć się z kontrolerem lub nie wiem, zresztą zobaczymy. Dron DJI Phantom Advanced chyba. Dlaczego go wziąłem? Bo to już właściwie można powiedzieć archaik na te czasy. Nadal nagrywa dobrej jakości materiały i ja mam osobiście DJI Phantom Pro wersję, która też jest uszkodzona. Postaram się jakoś tutaj połączyć te dwie rzeczy i może uda się to naprawić.
w bardzo ładnym stanie kontroler. Nawet naładowany. Nieporysowany. Gumka. Rzadkość, ale jest. Także kontroler spoko. Sporo śmigiełek ogólnie. To też zawsze się przydaje, chociaż lepiej, żeby się nie przydały na wymianę. I co my tu mamy? Po kolei. Zasilacz, który trochę inaczej wygląda niż moi DJI. Czekajcie chwilkę. Kabel zasilający na bok. Zasilacz oryginalny, ale trochę inny mimo wszystko niż u mnie, bo ogólnie sprzęt powinien być kompatybilny pomiędzy Phantomem Advanced i Phantomem Pro. Natomiast to zobaczymy. Jest płytka. Powiem szczerze, że ona chyba jest od samego drona, bo dron jest, widzę, że rozkręcony i otwarty. Jest tutaj komplet silniczków. Teraz zastanawiam się też, czy on nie wpadł do wody przypadkiem? Nie wiem czemu ktoś... No dobra, nieważne. Komplet silniczków. To wkładam na razie do walizki. Kabelki były lutowane. To jest kabelek do połączenia pomiędzy zasilanie do płyty głównej, a właściwie chyba kabel, który idzie z płyty głównej do samego drona. Na razie wszystko na bok. Na bok. Słuchajcie, elementy, których nie było w moim, chyba że ja swojego chyba drona nie rozkręcałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Natomiast, aha, dobra, tutaj nie pokazywałem. Bateria, sama bateria to na tą chwilę nie wiem w jakim stanie jest, to tam można będzie ją odczytać ile ma cykli. Natomiast jest, włącza się, słabo naładowana, ale jest. Dobra, rozkręcony. Tak wygląda. Teraz już wiem, co to za element, o czym mówiłem. Bo jeśli dobrze przypominam sobie, to chyba z dronem był problem taki, że aparatura, czyli moduł do sterowania dronem, nie łączy się, nie komunikuje się z samym dronem. No okej. To teraz pytanie, bo... No dobra. Ja muszę sobie pomyśleć, przemyśleć, ponieważ muszę sobie przypomnieć też, bo w jakim stanie i na jakim etapie naprawy mam swojego Phantoma Pro i muszę sprawdzić tutaj kompatybilność, bo teraz tutaj jest kluczowe, bo teoretycznie kamera Phantom Advanced i Pro jest ta sama, czyli nagrywa w 4K, chyba 60 klatek, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast to, czy będzie działać u mnie, to jest chyba kwestia jeszcze wersji płyty, która jest w środku. Także zobaczymy, czy będziemy szli w kierunku naprawy tego drona, czy będziemy scalać dwa drony, żeby uruchomić jednego, więc dajcie mi znowu chwilę. To tak, to odkręcimy sobie to, co nam będzie tu przeszkadzać, czyli nóżki na tą chwilę. I tutaj samo nagranie bardzo często też pomaga potem w ewentualnym złożeniu danego sprzętu. Co prawda dron nie jest za bardzo skomplikowany, natomiast bardzo często jest tak, że naprawiając pewne elementy, wylutowując pewne kabelki, potem wydaje nam się, że dobra, zapamiętamy, ale coś tam nas oderwie od pracy i jednak nie zapamiętujemy tego, więc dobrze mieć nagranie, można zawsze z nagrania odtworzyć, więc zobaczmy, czy wszystkie elementy są.
Oj, coś tu się działo, czy mi się wydaje? Nie, dobra. Dobra, słuchajcie, coś tam znalazłem, natomiast przypuszczam, że to nie jest jakaś tam akurat usterka, natomiast mogła być przyczyną ewentualnie usterki, bo zobaczcie, analizuję sobie gdzieś tutaj okolice tego gniazda, co nie? Tu jest to gniazdo z wyprowadzaniem, z połączeniem z płytką tą komunikacyjną. I zobaczcie jedną rzecz, tak sobie patrzę. Hej, co to jest? Włos? I tak sobie się przyglądam i tak sobie to ruszam i to nie jest włos. I teraz tak. Oby to były wspólne linie kondensatora, ponieważ to mogłoby tu być zwarcie. To jest coś ktoś zostawił, tak? Drucik. Nie wiem, czy on jest izolowany, czy nie. Patrzcie. No raczej nie jest izolowany, bym powiedział. I mógłby wywoływać, spokojnie mógł wywołać jakieś zwarcie tutaj na płycie. Czyli ktoś zostawił jakiegoś śmieciucha. Na chwilę obecną. O. Ktoś zostawił też tutaj kawałeczek swojego śladu. No i taki, no właśnie, stryk i oby poleciały gdzieś daleko. Bo jak się odczepi i się gdzieś połączy, to potem nie wiadomo, i dron spada w trakcie lotu. Dobra, oprócz tego przewodu jednego to nie widzę za bardzo tutaj. Jeszcze sprawdzę złącze samo. Samo gniazdo właściwie nie złączę. Gniazdo wygląda ok. Dobra, podłączmy może to do... Włożymy baterię i zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek prądy tu występują. I taki pomysł w sumie, czyli niezbędnik elektronika, czyli termowizja. Podłączymy może pod termowizję, co? I zobaczymy, czy termowizja nam nie pokaże czegoś, co nas by zainteresowało. Także chwila. Dobra. To co, włączamy. O, i co? Co my tu mamy? Gdzie mój patyczek? Co my tu mamy? Cewka, tu jakiś... Coś tu nam mruga. Czekajcie, mam strony pomieszane, więc... Czyżby od tu na tych rezystorach, a jak? Dobra, czyli tak. Raz, dwa, trzy rezystory się nagrzewają. No jest tutaj dość ciepło. Ale nie aż tak ciepło. Dobra, musimy chyba... Czekajcie, ja włączę... Wskazanie temperatury 76,7 stopni. Dobra. 77 stopni to jest zdecydowanie za dużo, więc tak, tu mamy, czekajcie, teraz tak. W strefie BIOS jakieś oprogramowanie. Weźmy miernik do ręki znowu. Pomierzmy sobie, jakie tu są prądy. Mierniczek działa? Działa. Dobra. Sprawdźmy sobie prądy. Złapmy sobie masę.
Zróbmy sobie masę. Mamy tu ładną masę. I pomierzmy sobie cewki. Może nie tak. Czekajcie, dobra, masa i cewki. I tak, tu prądu brak. 3 i 6. 3 i 3, 3 i 6. No powiedzmy, że ok. Duża cewka, prądu brak. 1. Halo, halo. Dobra, nie łączyło. Dobra, duża cewka, zasilanie 12V, ale nadal nie widzę, czekajcie, bo to jest tak pozalewane. Tu jest, co tu, o tu coś mamy. Nie, okej. Teraz zobaczymy sobie, co to jest za układ. Ale na tej cewce ewidentnie jest coś nie tak, a tu, czyżby wypalony układ? Co to za kropeczka? Przejdziemy na mikroskop, może? 86 stopni. 86 stopni wydaje mi się być troszkę chyba nie ok. Dobra, odłączam go. Dobra, co my tu mamy? Co prawda na tym układzie jest topnik, jak na wszystkim tutaj. Natomiast to coś się zagotowało na tym. Także wygląda to nie... Znaczy, na pewno powinniśmy się tym zainteresować w pierwszej kolejności, tym bardziej, że ten układ nam się grzał bardzo mocno. Więc co? Pomierzymy go, nie? Sprawdźmy w ogóle, co to jest za układ. Czekajcie. 5, 4, 5, 3, 1. 5 CA P 103 1306 13064. Jakaś pamięć chyba, tak? Czy to jest G? Może i G. Może 6. Dobra, poszukajmy. Dobra, słuchajcie, znalazłem, to jest Texas Instruments 54531. 54531. Już wam pokazuję. Spróbuję, o tutaj teraz wam pokażę. Ta przetwornica grzeje się do 80 stopni, ta i ta przetwornica jest taka sama, dokładnie taka sama, Texas Instruments. Tylko że tak, ta wygląda na to, że jest zwarta i może prowadzić do tego, że ta się nagrzewa. Więc za chwilę je przemierzymy i sprawdzimy. Tak jak widzieliście, termowizja pokazywała układ, tak, że się nagrzewa do 80 stopni, co może być poprawne w niektórych przypadkach, szczególnie przy przetwornicach. Natomiast tutaj obciążenia nie było, więc raczej nie powinno być. Tutaj w złym kierunku poszedłem, jeżeli chodzi o... Wydawało mi się, że uszkodzony jest jeden układ, na którym była ta kropka, natomiast te kropki, one występują tu wszędzie na tych układach z tego względu, że tutaj było... Ta płytka jest zalana cała i nie wiem, czy to fabrycznie, czy nie fabrycznie, nie wnikam w tym momencie w to. Natomiast ten układ, który się grzeje, rzeczywiście on na wyjściu, zaraz wam powiem, na jakim wyjściu. Tak, on ma na wyjściu, na wyjściu pH, które idzie do cewki, ma zwarcie do masy i nie powinno być, ponieważ teoretycznie układ, ta przetwornica, z tą kropką, która wydawała mi się uszkodzona, nie jest uszkodzona, ona daje 3,6 V, więc i na tym właśnie na wyjściu na 8 nodze pH, która też idzie do cewki. No i tutaj ewidentnie mamy zwarcie na 8 nodze przetwornicy, drugiej tej przetwornicy o tym samym oznaczeniu dokładnie.
I tu winowajcą może być dioda, po prostu dioda zabezpieczająca Schottkiego. I na tej diodzie Schottkiego w obu kierunkach jest zwarcie, więc to, co będę teraz robił, to trzeba będzie wylutować tą diodę i sprawdzić, czy po wylucie nadal będzie zwarcie no i przemierzyć potem tą diodę. Ja za chwilę Wam pokażę, o którą diodę chodzi. Czekajcie, o dobra, o. Znowu jakieś coś tu widzę, dziwne rzeczy przy kondensatorze. Co to jest? A to jest chyba akurat teraz, tym razem to jest jakiś włos chyba. Miejmy nadzieję, tak, jakiś włos, dobra. I o co chodzi? Czekajcie, zrobimy lepsze trochę ostrość. O, to jest bardzo fajnie pokazane. Może troszeczkę oddalimy. O, to jest tak. Tylko pytanie, czy ten układ... Nie, dobra, to jest ten układ, który wydawał mi się uszkodzony ze względu na tą kropkę. Natomiast no, wygląda na to, że ta przetwornica działa poprawnie. Przemierzyłem wszystkie nogi, wszystkie piny i tutaj tak. Ona powinna zachowywać się w ten sposób, że na pinie numer 8, czyli ten pin, może innym patyczkiem pokażę. Nie, ten to za duży będzie z kolei. Dobra. Na pinie numer 8, czyli na tym, tu jest 3,6 V, jest poprawnie, a o którą diodę chodzi? Dioda jest tutaj, dioda Schottkiego w tym miejscu, nawet z oznaczeniem, gdzie jest plus, więc ona, możemy ją łatwo przemierzyć w obu kierunkach. I na tej cewce tu jest to samo, ten sam prąd, który wychodzi z 8 nogi, więc... No i teraz druga sytuacja, obok dosłownie, przenosimy się. To jest z kolei układ, który nam się nagrzewa do tej pory, bo jeszcze nic z tym nie zrobiliśmy. I tu jest taka sytuacja, gdzie na 8 nodze jest zwarcie. Nie mamy tu prądu, natomiast miernik pokazuje zwarcie. Mogę Wam pokazać zresztą. Sprawdzę tylko, czy... Dobra, jest. I spójrzcie, co się dzieje. Czarna sonda do masy. Ósma noga przetwornicy. Spójrzcie. Spadek napięcia 0,6. Rośnie, ale to jest za duży. Za mały spadek jest tutaj zwarcie. Możemy przejść sobie na pomiar oporu i przemierzymy sobie dokładnie, co tu jest na tej nodze. Chodź tu. O, nie mogę się. Dobra, teraz. Widzicie? No właśnie. Niecały 1 ohm, to nawet nie jest pełne zwarcie. I teraz tak, to jest prawdopodobnie winowajca. Przemierzmy go sobie w obu kierunkach. I spójrzcie, co się dzieje. Fakt, że ona jest wlutowana i dopiero po wylutowaniu z płyty będzie można tutaj stwierdzić cokolwiek. Zobaczcie, 0,8 to jest właśnie dokładnie ten sam pomiar, który mamy na 8 nodze. Odwrotny kierunek. No, albo nam nie łączy. No właśnie. A jaka powinna być poprawna wartość? Wróćmy sobie tu. Ja tylko mówię, cały czas te diody są wlutowane w układ, więc spójrzcie teraz tu. Spadek nadal niski, tak? Bo to jest 0,12 V, to jest dosyć niski spadek, natomiast tak może być. I w przeciwnym kierunku tu powinno być już wysoko, tak? Czyli powinno rosnąć, kondensatory się ładują. Tu właściwie powinno być właściwie do zamknięcia. Więc wylutowuję tą diodę Schottkiego i zobaczymy. I przemierzymy ponownie. Spróbujemy szybciutko sobie to wylutować.
Ok, dioda wylutowana. Bierzemy miernik do ręki. I zobaczymy, czy to był winowajca, czy nie. A przejdźmy sobie na pomiar rezystancji oporności. I teraz tak, tu nie powinno być zwarcia, a jest i nie ma. Czyli co, znaleźliśmy winowajcę? No znaleźliśmy, zdecydowanie. Czy nie znaleźliśmy? Znaleźliśmy. Przemyślmy sobie jeszcze kondensatory. Tu jest ok. Ciężko jest tu się... ciężko kontakt znaleźć. Dobra, jest ok. To jest do masy. Tu jest ok. Tu jest ok. To jest do masy. Tu jest ok. Dobra, wygląda na to, że dioda Schottky'ego, czyli chyba częsta przyczyna problemów elektroniki. Przemierzę za chwilę jeszcze tą diodę, zobaczymy samą diodę, tak? Bo już teraz po wylucie ta dioda możemy ją spokojnie przemierzyć. Ok, mamy diodę. Zmierzmy ją w obu kierunkach. Może w teście diody byśmy sprawdzili lepiej. No i co? Dokładnie tyle, ile pokazywało nam, czyli 0,8 ohma w przeciwnym kierunku. Ewidentnie dioda jest spalona. Czyżbyśmy znaleźli przyczynę? No jeszcze niekoniecznie, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, więc szukam takiej diody i widzimy się za chwilę. Dobra, nie sugerujcie się miernikiem, bo tak się, on jest wyłączony w tej chwili, tak sobie przy ekran zawisł miernika, więc znalazłem diodę, nawet 200 sztuk w pasku. Zamiennik SS16, czyli poprzednik to był do 40 V, natomiast SS16 jest diodą, która z zapasem do 60 V i 1 A, więc tutaj ona odrobinkę jest większa, zresztą widzicie to. SS16, jeszcze jej nie wlutowałem, na razie tylko położyłem, czy będzie pasować na padach i ona tutaj się przypasuje, jest trochę większa od tej, no to powiedzmy, że będzie jakiś tam zapas, tak? Więc za chwilę teraz wlutuję. Pobielę najpierw pady, bo tam nie ma w ogóle ceny na nich. Kierunek diody paskiem do góry.
Dobra. Dioda zalutowana. Jedziemy tu. A, bo my nie mierzymy spadku teraz. Dobra, to przejdźmy na spadek. Hop. Rośnie. Tu mamy 0. Przemierzmy diodę w obu kierunkach. I tu powinno być wysoko. Pięknie. Dobra, płyta nadal cieplutka jeszcze, ale to nic. Nasz układ jest tu. Tu. Nasza dioda jest tu. Tu. A to jest nasza cewka. Czyli patrzymy sobie z waszego punktu widzenia jakby nad cewką. I układ jest tu. Weźmy baterię. I oto chwila prawdy. Wystrzeli dioda czy nie? Nie. Co ona ma wystrzelić? No i co? I co? Operacja się udała? Jak myślicie? Potwierdzeniem będzie znowu miernik. Tym razem ustawimy sobie na pomiar prądu. I sprawdzimy sobie, jaki prąd mamy na cewce lub na wyjściu z tego układu, z tej przetwornicy. Także czarna sonda do masy. Tu jest 0, dobra. A po tej stronie? No. Aha. I co? Odzyskaliśmy 5V. Czyli tak, jedna przetwornica 3,5V, 3,3 powinno być, jest trochę więcej, 3,3 właściwie to taki standard bardziej chyba laptopowy. 3,6 jest ok, poprawnie. Sprawdźmy jeszcze, co cewka nam powie, bo to cewka powinna też pokazywać nam. Dobra, ta cewka nam nie pokazuje po tej stronie. 5V. Jest 5V, tylko nie łączy oczywiście, bo tu jest się dobrać do tej cewki. Dobra, jest. Bo już się zastanowiłem nad tym przez chwilę. Myślę, kurde, na cewce zazwyczaj cewki mierzy się po to, żeby sprawdzić, jaki prąd jest na cewkach. Więc na cewki musi trafiać prąd, więc wygląda na to, że operacja się udała. Podłączymy płytkę i zobaczymy, czy dioda chociażby komunikacyjna się uruchomi. Dobra, płytkę podłączyłem, czyli podłączyłem przewód, który wcześniej sprawdzałem, czy ma połączenie, ma wszystkie połączenia ok. Sprawdzałem też wtyczki, też ma ok, więc podłączyłem z powrotem do płytki, która nawet nie reaguje, bo to jest tak, tu jest włącznik do parowania z kontrolerem RC. A tu jest dioda, która informuje o tym, czy jest połączony, czy nie. I ona tutaj, ten dron od samego początku, jak go się uruchamiało,
nie zapalał w ogóle tej diody, a powinna mrugać lub świecić na czerwono, nie pamiętam. I dopiero po połączeniu z kontrolerem powinna zmienić kolor na zielony, więc teraz będziemy to próbować. Może spróbujemy od razu w razie tego. Czyli myśląc optymistycznie oczywiście, wezmę może kontroler też i spróbujemy go w razie czego od razu sparować z tym kontrolerem. Ale do tego aplikacja jest potrzebna, a ja w tej chwili nie. Dobra, to już tam olać. To najwyżej później zrobimy, bo za dużo rzeczy naraz. Teraz najważniejsze, żeby zapaliła się nam tutaj dioda na czerwono, bo nie mamy, no chyba że jest, nie, już ja sparowałem ten kontroler chyba ze swoim dronem, więc raczej się nie połączy z nim, ale najważniejsze, żeby się zapaliła dioda. Trzymajcie kciuki. Tu. O! Tada! Czyli co? Pacjent uratowany? Czyli co? W takim razie wygląda na to, że mój dron będzie musiał poczekać, a ten doprowadzimy znaczy właściwie już mam nadzieję, że jest. Nie wiem jaki stan jest tych pozostałych części, czy to będzie działać, natomiast w takim razie naprawiamy do końca tego drona, czyli Phantoma Advanced w wersji, a mój zostaje, no musimy poczekać. Mam kilka płytek do kamery, do gimbala i do kamery. Tam one wymagają przelutowania układów i nie mam pojęcia, czy te układy są sprawne. Już próbowałem je lutować, natomiast ani razu mi się nie udało uzyskać obrazu, bo tam jest problem taki, że wszystko działa, sterowanie i tak dalej, natomiast nie widzę podglądu na wyświetlaczu w komórce, więc no ale tutaj na tą chwilę z tego wygląda, że układ działa, więc składam go i widzimy się chyba jak już go poskładam. To co? Dron poskładany. Trochę to zajęło, powiem szczerze. No, ale jak zawsze. Testujemy go? Testujemy. Sterownik już włączyłem. Czekajcie, przyłączę kamerę. Sterownik, będziecie mieli jakikolwiek rzut na sterownik. Nie ma teraz połączenia oczywiście, ponieważ po pierwsze włączam drona. Dobra, nie ma połączenia. To teraz tak. Przejdźmy sobie do linkowania. No, połączył się. Link complete. Ok, ja już ekran widzę. Wy też chyba. Tylko pytanie, czemu on piszczy teraz? IMU calibrate, ok. Gdzie ten kalibracja IMU? Czekamy, 27% dopiero.
34 razy ładowana tylko bateria. Nie widać mnie, tu jestem. 34 razy ładowana bateria, czyli jak nowa, można powiedzieć. Dobra, pokazuję ready to go. Pipczy, nie wiem, pewnie krzyczy o aktualizację, którą muszę wykonać. Jak wystartuje, to nagram, także widzimy się później. To co? Mamy klienta, idziemy sprawdzić, czy lata. Musiałem oprogramowanie zaktualizować, bo cały czas nie chciał wystartować, cały czas zgłaszał. Też nie wiedziałem, że silniki wydają swój dźwięk, więc silniki piszczały, nie chciały ruszyć. Po zaktualizowaniu oprogramowania zarówno jednego, jak i drugiego urządzenia wszystko wygląda dobrze, ponieważ zgłosił się dron, nie pokazuje żadnych błędów, więc będziemy testować teraz latanie. To wróciliśmy z powrotem do warsztatu, do piwnicy po to, żeby podsumować ten odcinek. Polataliśmy troszeczkę, sprawdzając dron, który działa, który rzeczywiście funkcjonuje dobrze. I podsumowując szybko, dron, jego uszkodzenie to było brak linii zasilania 5V. Żeśmy przywrócili zasilanie, wymieniając diodę Schottkiego, która była przepalona. Szybka, prosta naprawa, nieskomplikowana i mamy dobrego, zdrowego drona. Mój dron będzie musiał jeszcze poczekać na naprawę w takim razie. Zajmiemy się nim w innym odcinku, innym razem. A dzisiaj właściwie już nie będę się rozgadywał, bo i tak ten odcinek jest dosyć długi, więc tutaj nie ma co się powtarzać. Wszystko co o tym dronie, to już było powiedziane właściwie, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bardzo dziękuję za komentarze przy pierwszym odcinku z moda RTX-a. Zachęcam Was oczywiście również do subskrypcji. Materiały będą wypuszczane, będę starał się wypuszczać przynajmniej jeden materiał tygodniowo. Będą to chyba niedziele, więc spodziewajcie się, że w kolejną niedzielę będzie jakiś kolejny odcinek. Co to będzie, jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, natomiast na tą chwilę jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Zresztą niech to będzie niespodzianka. Za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję za wspólne oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentarzy. Może macie jakieś sugestie, może chcecie coś mi powiedzieć, może coś można zrobić lepiej, a zawsze można coś zrobić lepiej, więc mam nadzieję, że każdy nowy materiał będzie już tylko lepszy i że będziecie z nich również tak samo zadowoleni, jak jestem ja, więc dziękuję jeszcze raz bardzo. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej!